Cześć, jesteśmy na strzelnicy kochambroń.pl w Krakowie i dzięki ich uprzejmości dzisiaj pokażemy Wam, jak wyczyścić nowy pistolet z fabryki broni w Radomiu MPS. Lećmy z koksem. Sprawdzamy komorę nabojową. Pusta. I teraz słuchajcie, żeby rozebrać ten pistolet, trzeba go nacisnąć z prawej strony, przekręcić i do przodu. Bardzo łatwo. Pierwszy raz w życiu go rozbieramy. Ops, mamy to. Ok, no to jedziemy. Zaczynamy, słuchajcie, zawsze od bore foam, czyli wypełniamy lufę pianą, która nam rozmiękcza ołów, rozmiękcza nam miedź, wstrząsamy i wypełniamy. Zostawiamy 5-10 minut. W tym czasie używamy naszego gun cleanera, czyli środka do czyszczenia o najwyższym ciśnieniu na rynku i mocnych składnikach. Zobaczmy, jak działa. O, to jest broń, słuchajcie, ze strzelnicy, więc jak widzicie, ubrudzona jest zacnie. Wycieramy naszym czyściwem. Teraz gniazdo magazynka. Hop. I zawsze pamiętajcie, po gun cleaner zawsze care spray. Więc spryskujemy go sobie care sprayem i odkładamy na bok. Bierzemy się za zamek. To samo. Gun cleaner. Szybko, łatwo. Tutaj oczywiście mamy troszkę przybrudzone. Używamy teraz szczotki. I na gniazdo iglicy. Czyścimy gun cleanerem dalej. I teraz tak, od czasu do czasu na pewno warto wyjąć kanał iglicy i wyczyścić go, ale ponieważ i tak wiem, że nie będziecie tego robić, dlatego pokażemy Wam szybszą wersję. Gun cleaner przykładamy do gniazda iglicy i wypłukujemy brud. No i wycieramy naszym czyściwem. No i jak zawsze po gun cleanerze care spray. Nie zapominamy o gnieździe iglicy. Odkładamy. Żerć ze sprężyną, tu się nie ma co pieścić. Pryskujemy gun cleanerem. Wycieramy po gun cleanerze, zawsze care spray. Odkładamy. No i co? Musimy teraz wrócić do lufy. Zobaczmy. Piana dalej pracuje. Zrobimy przyspieszoną wersję. Normalnie byśmy ją zostawili jeszcze na parę minut. Usuwamy resztki piany gun cleanerem. Komorę nabojową czyścimy szczotką. Koronę lufy również. Wycieramy. Widzicie, to jest pistolet, przez który przeszło parę tysięcy strzałów. I momentalnie da się go szybko i dobrze wyczyścić. Teraz care spray. Ok, wycieramy. No i pozostaje nam oczywiście lufa, która jest w środku mokra. Nie może być mokra, dlatego do wysuszenia jej użyjemy naszego bore snake'a. Nasz bore snake, jak już dobrze wiecie z naszych poprzednich filmów, ma dwie szczotki i jedną świetną funkcję, czyli możliwość połączenia końcówek. Dzięki czemu tworzymy pętlę i to czyszczenie jest dużo szybsze. Mam śliskie ręce. Lecimy. Ok. Mamy broń czystą. Mamy broń zakonserwowaną. Jaki jest ostatni krok? Lubrykacja. Ale najpierw osuszamy sobie zwłaszcza wnętrze
naszym czyściwem. No i teraz pojawia się pytanie, jak osuszyć części, które są ciężko dostępne. Do tego celu używamy kompresery, czyli sprężonego powietrza. Szybko i łatwo. Szyny. Nie zapominamy, żeby wysuszyć gniazdo iglicy. Ok. Szkielet to samo. Wycieramy używając naszego czyściwa. Jak widzicie, jest odporny na przedarcia. Nawet jeżeli używamy go na ostrych elementach broni. No i nie zostawia nam tych wkurzających nitek, które są zmorą każdego człowieka, który czyści broń, jeżeli używa bawełny do wycierania. No i to samo. Trudno dostępne elementy suszymy za pomocą kompreser. No dobrze. Żerć ze sprężyną wycieramy. I mamy teraz ostatnią fazę czyszczenia w zasadzie procesu pielęgnacji broni, czyli lubrykację. Do tego używamy naszego oleju CLP. On jest bardzo wydajny, więc pamiętamy, żeby użyć tylko 2 krople na zewnątrz lufy, rozsmarować u góry lufy, bo tutaj pracuje lufa i składamy. Teraz, jeżeli chodzi o prowadnicę, 1 kropla na 1 prowadnicę. Co nam to daje? Broń będzie pracować niezawodnie, a nie będzie cała pływać w oleju. Więc 1 kropla i tu możemy dać kropelkę. Składamy. Za wcześnie chciałem. Ok, hop. Przeładowujemy zawsze, żeby być pewnym, że olej rozszedł się na całej powierzchni broni. No i czas na final touch, jak to mówimy. Czyli używamy naszego polishing towel do wykończenia i wytarcia broni. Wycieramy. I proszę bardzo, pistolet, przez który przeszło parę tysięcy strzałów, mamy czysty, nie mamy olejowego filmu w parę minut. Dbajcie o swoją broń, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.